Czy jednak to samo będziemy mogli powiedzieć o najmocniejszej w gamie, ponad 270-konnej odmianie? Trzeba to sprawdzić. Jeżdżąc hybrydowym MG HS-em cały czas odruchowo próbuję porównywać go do BYD Seal-U DMI, którego nie tak dawno testowaliśmy. Z jednej strony porównanie jest zasadne, bo bazowe odmiany obu tych modeli możemy kupić za mniej więcej podobne pieniądze. Z drugiej strony muszę brać poprawkę na to, że akurat ja testowałem Seal-U w odmianie 4x4, która gra w zupełnie innym segmencie cenowym. Tak więc pamiętając o tym fakcie, zadajemy sobie pytanie, jak MG HS wypada na tle BYD oraz pozostałych pluginów? Wbrew pozorom różnic jest naprawdę sporo. Zacznijmy opisywanie oraz porównywanie zgodnie z chronologią użytkowania auta typu plug-in, a więc wyjeżdżamy z garażu z w pełni naładowanym akumulatorem. Pierwsza różnica to zupełnie inne podejście do zestrojenia napędu, na przykład wybór momentu, w którym samochód przestaje być elektryczny, a automatycznie zaczyna być hybrydowy. BYD za pozycję w cudzysłowie 0 określa poziom w okolicy 20% naładowania akumulatora. W MG wartość zerowa jest dużo bliższa faktycznemu zeru. Teoretycznie więc w MG dłuższy dystans jesteśmy w stanie pokonać wyłącznie na silniku elektrycznym, dłużej wyjeżdżając prąd załadowany w garażu, ale z następstwem pewnego rodzaju wad, o których opowiem Wam nieco później. Poza tym za sprawą słabszego silnika elektrycznego niż w BYD z dwoma silnikami elektrycznymi, tutaj auto nie jest aż tak bezwzględnie ukierunkowane na napęd czysto elektryczny i to nawet w trybie EV. Gdy jedziemy w mieście i w trasie pozamiejskiej, to nawet nie ma o czym mówić, bo auto wykorzystuje zaledwie ułamek mocy elektrycznej. Kiedy jednak wyjedziemy na autostradę i na przykład na pasie rozbiegowym wciśniemy nieco zbyt głęboko gaz w okolicy 90-100 km na godzinę, to tutaj silnik spalinowy dużo chętniej się odpali i co smutne, potem dużo trudniej jest go przekonać do ponownego wyłączenia. W moim przypadku skończyło się to na tym, że po 2 km od uruchomienia silnika, mimo znaczącego ustabilizowania, a nawet zmniejszenia prędkości, poddałem się i zjechałem na stację benzynową przy autostradzie. Tam wyłączyłem auto przyciskiem i dopiero po ponownym odpaleniu samochodu mogłem znowu jeździć w trybie czysto elektrycznym. Natomiast zwróćmy uwagę na jeden niezwykle istotny element. Porównuję w tych rozważaniach hybrydowego MG HS-a do BYD Seal-U, ale z napędem 4x4. Auto to posiada chyba najmocniejsze silniki elektryczne w swoim zakresie cenowym, który jednak od testowanego HS-a jest droższy o jakieś 45 000 złotych, czyli o bagatela 1/4 ceny samochodu. Jedyną realną alternatywą dla MG jest więc bazowa odmiana Seal-U, która będzie droższa tylko o 5000 zł. Jednocześnie będzie jednak dużo słabsza, dużo wolniejsza, dużo mniej zachwycająca w prowadzeniu, co uwaga, będzie cechą wspólną dla każdego plugina, nawet bardziej renomowanych marek. Bo żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, silnik elektryczny w HS-ie ma aż 183 konie mechaniczne i 340 Nm momentu. Dla porównania w Sportage'u, Tucsonie czy Santa Fe silnik elektryczny ma 98 koni i 304 Nm momentu. W Skodzie Kodiaq elektryk ma 115 koni i 330 Nm momentu. No i jest jeszcze Ford Kuga, który ma 131 elektrycznych koni, jednak w Fordzie momentem obrotowym tego silnika się nie chwalą. No i jest jeszcze bazowy BYD Seal-U, w którym silnik elektryczny ma 166 koni i 300 Nm momentu, więc powiedzmy, że tutaj jest dość podobnie, ale spalinowym filarem jest tam wolnosące 1.5 o mocy niecałych 100 koni mechanicznych. Krótko mówiąc, jeżdżąc na prądzie w bazowym Seal-U będzie jeszcze dość podobnie, ale w trybie hybrydowym będzie dostrzegalnie gorzej, czego najlepszym dowodem jest choćby katalogowy czas przyspieszenia do setki. Pewnie już widzicie, do czego zmierzam. Elektryk w MG jest naprawdę mocarną jednostką i znacząco wyróżnia się na tle każdego innego plugina. Pomiar 0-100 w trybie sportowym przy wyładowanym akumulatorze 3, 2, 1. Okay. I teraz zrobimy sobie w trybie sportowym 0-100. No i ponownie startujemy z wyłączonego silnika. 3, 2, 1.
Faktem jest, że jeżdżąc tym autem, szczególnie z naładowanym akumulatorem, jeździ się naprawdę bardzo przyjemnie. Do tego, wiedząc jak jeżdżą inne pluginy w trybie czysto elektrycznym, z łatwością dostrzeżemy taką lekkość w odpychaniu się od asfaltu w przypadku propozycji MG. No to teraz drugie istotne pytanie. Ile przejedziemy w trybie czysto elektrycznym? Specjalnie dla Was zrobiłem dokładne pomiary i pod moją nogą, jeżdżąc głównie po mieście, ale przy temperaturach zewnętrznych w okolicach 0 stopni Celsjusza, auto przejechało, proszę o werble, 80 km. Już ostatni kilometr szacowanego zasięgu, 79 km za nami, 1 km szacowanego zasięgu elektrycznego nam pozostał. 80 km za nami, prawie że i w tym momencie widzę odpalił się silnik spalinowy i przeszliśmy w tryb hybrydowy, a więc ostateczny wynik to faktycznie jest 80 km. Wynik jest według mnie godny pochwały, bo po pierwsze przy bardziej korzystnych wiosennych czy letnich temperaturach może być tylko lepszy, no a po drugie te 80 km to już jest naprawdę zacny dystans. Zdecydowanej większości kierowców na codzienne dystansy do pracy, do sklepu i potem do domu wystarczy to z nawiązką. Ciężko jest mi jednak odpowiedzieć na pytanie, czy jest tu jakaś prędkość graniczna, powyżej której automatycznie odpala się silnik spalinowy, bo chociaż udało mi się go rozhulać do 133 km na godzinę jeżdżąc tylko na elektryku, to jednak powyżej 110-120 km na godzinę silnik elektryczny dość znacząco puchnie. O ile auto powyżej tego nadal nabiera prędkości, to jednak trzeba troszkę uważać, żeby odruchowo nie wcisnąć zbyt głęboko pedału gazu i nie wymusić odpalenia benzyniaka. Tutaj widać największą różnicę BYD Seal z dwoma silnikami elektrycznymi, choć gdybym testował odmianę bazową z jednym silnikiem elektrycznym, to pewnie tego powiedzieć bym już nie mógł. No a co się dzieje, kiedy przejedziemy już te 80 km w trybie czysto elektrycznym? Auto przechodzi w tryb hybrydowy i wbrew pozorom robi to bardzo kulturalnie. Silnik spalinowy z racji dwubiegowej skrzyni biegów pracuje tutaj dość podobnie jak na przykład w Mitsubishi Outlanderze PHEV. Często nawet jak się uruchamia, to brzmi i pracuje raczej jako generator prądu. Utrzymuje się wtedy na stałych obrotach rzędu 1400 do 2400 obrotów na minutę. I pracuje dosyć jednostajnie, czyli jak operujemy w obrębie jakiejś prędkości, no to bardzo często te obroty są stałe. Nie mamy takiej zmienności obrotów, jaka jest w skrzyniach bezstopniowych. Dopiero kiedy wbijemy gaz w dechę, to skrzynia może zmienić bieg na niższy, my wpadamy na nieco wyższe obroty, choć brzmienie silnika nadal jest bardzo dobrze wytłumione. Ku mojemu zaskoczeniu tutaj niewielka ilość przełożeń w skrzyni jest mniej widoczna niż w ZS-ie, bardzo możliwe, że za sprawą lepszego wyciszenia od strony grodziowej. Często nawet nie jesteśmy świadomi, czy silnik spalinowy pracuje, czy nie pracuje, dopiero zerknięcie na obrotobierz pozwala nam tą zagadkę rozwiązać. No i skrzynia biegów inaczej niż BYD Seal nie jest przekładnią bezstopniową, co zauważyłem w komentarzach, że dla wielu osób może być sporą zaletą. Inaczej jednak niż BYD, tutaj kiedy już odpali się silnik spalinowy, to pracuje on znacznie dłużej, jakby chcąc bardziej podładować akumulator. W sumie za bardzo to nie dziwi, bo MG przy poziomie 0 zostawia sobie dużo mniej prądu w akumulatorze. I warto być tego świadomym, bo inaczej niż w BYD, akurat w MG możemy czasami zobaczyć jakieś abstrakcyjnie wysokie wartości spalania. Przydatne jest wtedy porównanie tych wyników z wynikami odzyskanego prądu na każde 100 km, które to najczęściej są dużo wyższe niż w przypadku BYD. Poza tym, choć trwa to długo, no to w końcu silnik spalinowy odpuści, a my będziemy mieli spory zapas prądu do śmigania w trybie czysto elektrycznym. Tutaj jednak zwrócę uwagę na pewnego rodzaju wadę, którą akurat producent będzie mógł bardzo łatwo usunąć aktualizacją systemu. W tym momencie nie mamy możliwości zmniejszenia priorytetu ładowania akumulatora przez silnik spalinowy. Teoretycznie możemy w multimediach wybrać tryb EV, jednak samochód podchodzi do niego bardzo luźno, nie jest to sztywne wybranie trybu elektrycznego oraz nie da się w jakiś sposób powiadomić auta, że w danym momencie nie musimy aż tak bardzo ładować akumulatora. Samochód przez to sam podejmuje decyzję, czy przez najbliższe kilka kilometrów będzie znacząco podwyższał Wam spalanie, aby przy okazji wyraźniej podładować Wam akumulator. Niestety jednak, ale auto nie ma prawa wiedzieć, że my na przykład dojeżdżamy już do garażu i dosłownie za kilka chwil podepniemy auto do prądu, więc bez sensu jest teraz aż takie dobijanie prądu do baterii. Albo przydałaby się możliwość zablokowania jakiegoś poziomu akumulatora, poniżej którego nie chcemy schodzić, na przykład 30%.
Jako kierowca możemy być świadomi, że na przykład czeka nas teraz kilkanaście kilometrów ekspresówką, po których czeka nas również jakiś dystans, ale po zakorkowanym mieście. Pewnie wolelibyśmy wtedy móc zostawić sobie trochę prądu na to śmiganie po aglomeracji, ale niestety tutaj takiej możliwości nie ma. W ogóle pulpit zarządzania energią jest na razie mocno ograniczony. Akurat to względem innych hybryd na ten moment wypada dosyć ubogo. Kierowca nie ma tutaj zbyt dużej mocy sprawczej, a wybory samochodu nie zawsze są optymalne. No i przejdźmy do jeszcze jednej wady. Jak wspomniałem, MG w trybie EV schodzi do bardzo niskich poziomów naładowania akumulatora. Niesie to ze sobą pewnego rodzaju wadę, mianowicie akurat w HS-ie dostrzegłem opisywane przez niektórych zjawisko ZS-a, jakim jest znaczące ograniczenie mocy całego układu. Według mnie MG idzie w trochę zbyt duże skrajności, bo na początku trochę zbyt długo pracuje samym benzyniakiem, znacząco podwyższając nam spalanie, a potem zbyt długo próbuje jeździć tylko na silniku elektrycznym, zostawiając w nim na koniec zdecydowanie zbyt mało prądu. Możecie więc dojść do niefortunnej sytuacji, w której akurat dochodzicie do takiego momentu wycyskania akumulatora niemal do zera. Nagle będziecie musieli wykonać jakiś dynamiczny manewr, na który jednak samochód zareaguje znacznie mniej spontanicznie niż pierwotnie zakładaliście. Czasami zamiast uderzenia setek potężnych koni mechanicznych otrzymacie nieporadne parchnięcie trochę zbyt wychudzonych kucyków. W ZS-ie do takiej skrajności nie udało mi się dojść, ale tutaj doszedłem do niej i to kilka razy. Oczywistym jest, że musi się do tego złożyć kilka czynników, przez co możemy to opisać jako splot niefortunnych zdarzeń. Jednak według mnie taka sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca, tym bardziej, że akurat ja tym autem po torze nie jeździłem. To jednak również jest element, który MG będzie mogło poprawić po prostu aktualizacją i żywię najszczersze nadzieję, że faktycznie wkrótce się to zmieni. 80-120 przy wyładowanym akumulatorze. 3, 2, 1. (100, 140 przy wyładowanym akumulatorze. 3, 2, 1. Ale szagutówka była ciężka. To było ciężkie. No i dobra, udało nam się podładować akumulator do 15%, więc 80-120 w trybie sport. 3, 2, 1. Tutaj miałem wrażenie, że silnik dużo stracił na tym, że on stwierdził, że się wyłączy, a ja mu nagle dałem kickdown. No i tutaj mieliśmy już z tego tytułu długą zwłokę. No i 100, 140. 3, 2, 1. Żonem Jakub Domoracki, zapraszam cały czas. Ech. Dobra, mamy to. O ile nie wyładowaliśmy akumulatora do zera, to podobnie jak w BYD cieszy momentalna, niemalże natychmiastowa reakcja na wciśnięcie pedału gazu, która wynika z obecności naprawdę mocnego silnika elektrycznego. Ba, nieraz jeżdżąc po mieście skutkuje to zrywaniem trakcji, buksowaniem przednich kół i to nawet w trybie komfortowym. Czuć, że silnik elektryczny ma konkretne parametry i przez brak napędu 4x4 regularnie próbuje zwijać asfalt. Natomiast kiedy jedziemy na wyłączonym silniku spalinowym i wbijemy gaz w dechę, to odczucia są troszkę inne niż BYD. Z jednej strony na dołączenie spalinówki tutaj również musimy poczekać porównywalnie długi czas. Z drugiej strony benzyniak w MG wchodzi do gry bardziej płynnie, nie mamy takiego schodka w oddawaniu mocy, a bardziej liniowy wzrost mocy układu. Niemniej za sprawą takiej charakterystyki raczej nie powiedzielibyście, że jedziecie autem o mocy ponad 270 koni, szczególnie jeżeli macie nieco niższe poziomy naładowania akumulatora. Hybrydowy HS to zdecydowanie nie jest wyścigowiec, powiedziałbym, że to jest auto o po prostu wystarczających parametrach, ale daleko tutaj do mocnych przeciążeń i lawiny niesamowitych doznań. No ale przejdźmy do najważniejszej kwestii, a więc do spalania, które tutaj jest dużo bardziej rozchwiane niż w BYD. Tam mówiłem, że trzeba się solidnie postarać, aby zobaczyć wynik powyżej 7,5 litra na setkę, a tutaj niejednokrotnie mi się zdarzyło, że nawet jeżdżąc po mieście widziałem 11 litrów na setkę. Z drugiej strony, kiedy benzyniak w końcu stwierdzał, że już wytworzył wystarczającą ilość prądu, to udawał się na odpoczynek, a wyniki spalania spadały nawet poniżej 7 litrów na setkę.
Wydaje mi się więc, że w ogólnym rozrachunku spalanie będzie bardzo podobne jak w BYD, tyle tylko, że z dużo większymi skokami w pośrednich wynikach. W BYD Seal trasa na około 300 km kończyła się wynikiem w okolicy 7,4 litra na setkę, a tutaj przejechaliśmy 340 km, średnie zużycie to 6,3 litra na 100 km oraz 2,8 kWh na 100 km. Muszę jednak zauważyć, że akurat w MG w tym dystansie było znacznie więcej jeżdżenia po mieście oraz mój styl jazdy był odrobinkę bardziej spokojny, więc MG miało bardziej korzystne warunki. Z trzeciej strony HS-a odbierałem do testu niemal tuż po jego przyjechaniu z fabryki, więc może się okazać, że z czasem finalne wyniki okażą się nieco niższe. Weźcie to też pod uwagę, patrząc na moje wyniki paliwa na tempomacie, które w przypadku HS-a wypadły według mnie dramatycznie źle, a na pewno dużo gorzej niż w BYD. Teoretycznie ktoś mógłby więc powiedzieć: wola Boga, ten MG pali jak smok, ale on po prostu jest nieco inaczej zestrojony. Znaczy to tyle, że jeżdżąc przy adekwatnych prędkościach MG odzyskuje znacznie więcej energii, więc owszem, spalanie może być wtedy ogromne, ale potem mamy w akumulatorze dużo więcej prądu do jeżdżenia w trybie czysto elektrycznym. I tak też było w naszym przypadku, bo zaczynałem z pustym akumulatorem od pomiarów przy 140, potem mierzyłem 120, a na koniec 90 km na godzinę. Podczas tych pomiarów odzyskaliśmy tak dużo prądu, że ostatni z pomiarów, a więc 90 km na godzinę pod górkę, większość dystansu pomiarowego pokonałem jeżdżąc wyłącznie na silniku elektrycznym. Mało tego, na koniec zostało mi jeszcze kilka kilometrów czysto elektrycznego zasięgu, które wykorzystałem jeżdżąc po mieście. Pomiar zużycia paliwa przy 90 km na godzinę z górki. Jedną rzecz chciałem powiedzieć. Tutaj nie ma możliwości wpłynięcia na te takie funkcje typu, nie wiem, save to się czasami nazywa, czyli odzyskiwanie energii. Tu nie ma czegoś takiego. Nie ma żadnego przycisku, nie ma żadnej anotacji baterii, nie możemy sobie ustawić. Auto samo stwierdza, że skoro jadę na tempomacie, to najwyraźniej chcę ładować akumulator i faktycznie ładuje go bardzo efektywnie, ale kosztem spalania, które jak na prędkość 90 km na godzinę jest ogromne. Brakuje mi jednego guzika, żeby jednak nie ładować akumulatora, a silnik skupił się na napędzaniu kół, a nie bawienia się w generator i ładowania nam akumulatora. No ale też ciekawe zjawisko, bo w tym momencie, wyobraźcie sobie, silnik spalinowy całkowicie się wyłączył, a my przeszliśmy na jazdę w trybie czysto elektrycznym. I na koniec pomiaru średnie zużycie to 7,1 litra na 100 km oraz minus 7,8 kWh na setkę, a więc akumulator troszkę podładowaliśmy. Pomiar zużycia paliwa przy 90 km na godzinę pod górkę. No i moi drodzy, 8 km przejechaliśmy bez wsparcia silnika spalinowego. No i na koniec pomiaru średnie zużycie to, uwaga, 3,7 litra na 100 km oraz 7,8 kWh na 100 km. Pomiar zużycia paliwa przy 120 km na godzinę z górki. I na koniec pomiaru średnie zużycie to 9,2 litra oraz minus 5,1 kWh na setkę. Pomiar zużycia paliwa przy 120 km na godzinę pod górkę. I na koniec pomiaru średnie zużycie to 9,2 litra na setkę oraz minus 1,5 kWh na 100 km. Pomiar zużycia paliwa przy 140 km na godzinę z górki. I na koniec pomiaru średnie zużycie to 11,9 litra na 100 km, ale przy okazji odzyskaliśmy średnio 4,5 kWh na 100 km. Pomiar zużycia paliwa przy 140 km na godzinę pod górkę. I na koniec pomiaru średnie zużycie to 13,6 kWh oraz minus 0,5 kWh na każde 100 km. Kończymy właśnie naszą objazdówkę podczas opowiadania o wrażeniach za kierownicą. Przejechaliśmy blisko 36 km jeżdżąc w zdecydowanej większości po mieście i średnie spalanie na koniec tej objazdówki to 5,7 litra na setkę. Według mnie można być zadowolonym. Tym bardziej, że przebieg naszej dymówki jest śmiesznie niski, bo w tym momencie dobijamy do 360 km. Czyli w sumie może się okazać, że to MG okaże się bardziej oszczędnym samochodem niż BYD Seal. Chociaż tutaj oczywiście wszystko jest uzależnione od rodzaju tras, jakie będziecie tym autem pokonywać. Planiny bardzo lubią poruszanie się po mieście, ale niespecjalnie lubią wyjeżdżanie w szybsze trasy autostradowe. Poza tym jedyna różnica w prowadzeniu względem spalinowego HS-a to nieco sztywniejsze zawieszenie. Odnoszę wrażenie, że podwozie dużo gorzej radzi sobie z filtrowaniem wystających nierówności jak śpiący policjanci czy łaty na jezdni, przenosząc więcej wstrząsów do kabiny. Jak się więc domyślacie, podwozie nie pracuje tutaj tak dostojnie jak w BYD, w którym zawieszenie opisywałem jako bardzo dojrzałe. Tutaj faktycznie to zawieszenie jest bardziej zwarte, bo mamy taką drogę z kocimi łupami.
No i czujemy, że tutaj podskakujemy. No i dojeżdżamy do naszego przejazdu kolejowego. Na początku głęboko zapadnięta studzienka, gdzie to ona jest tutaj. Uwaga, uwaga. No sztywniej niż w spalinowym HS-ie, to bez dwóch zdań. No i przejazd kolejowy. Tutaj bym powiedział porównywalnie, więc tory kolejowe bez tragedii, śpiący policjanci troszkę gorzej. Cała reszta samochodu to jest 1 do 1 to, co pokazywałem Wam już w spalinowym HS-ie. Jeśli więc jesteście ciekawi działania poszczególnych asystentów, skuteczności świateł, charakterystyce układu kierowniczego i całej reszty podzespołów tego auta, to zachęcam do obejrzenia swojego testu spalinowego HS-a. My natomiast odpowiedzmy sobie na jeszcze jedno ważne pytanie. Ile za takiego HS-a w pluginie będziemy musieli zapłacić? Przy aktualnych promocjach auto możemy kupić już za 156 000 złotych, a droższa, testowana przez nas wersja Exclusive, to koszt 165 000 złotych. Jest to więc jedna z najtańszych, o ile nie najtańsza opcja na wejście w świat hybryd doładowywanych z gniazdka, które do tej pory były tylko nieznacznie tańsze od samochodów w pełni elektrycznych. W podobnym zakresie rozmiarowym i cenowym znajduje się chyba tylko niedawno testowany BYD Seal U, który zaczyna się od 170 000 złotych. BYD wyróżnia się lepszymi multimediami, lepszymi kamerami, bogatszym wyposażeniem, ale również gorszymi parametrami silników, przez które sprint do setki ma trwać około 9 sekund, a więc trudne do pominięcia 2 sekundy dłużej. Podsumowując, jeżeli chcieliście kupić auto elektryczne, ale obawialiście się o użytkowanie go w dłuższej trasie, to właśnie przepustka na wejście do świata częściowej elektromobilności stała się dużo bardziej przystępna. MG HS wyróżnia się ceną, parametrami silników oraz ogromnym akumulatorem, który pozwala na naprawdę spory zasięg czysto elektryczny. Auto ma więc sporo zalet, dla których powinniście się mu bliżej przyjrzeć. I takie jest właśnie nowe MG HS w odmianie plug-in hybrid. Jeśli ten film Ci się podobał, to będę bardzo wdzięczny za wszelkie formy wsparcia, czy to przez łapkę w górę, czy komentarz, czy podrzucenie filmu znajomym. Niedawno włączyłem też opcję wspierania kanału, przez którą również znacząco możesz wesprzeć moją działalność. Z góry bardzo dziękuję za pomoc w dalszym rozwijaniu treści na kanale, a także dzięki, że jesteście tu ze mną i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach.